Przed Wami coś, czego dawno nie było na moim kanale, czyli top 20 darmowych i w miarę nowych gier, w które możecie zagrać właśnie teraz, żeby zabić nudę i się trochę rozerwać, a gwarantuję Wam, jest w czym wybierać, bo między innymi zostaniemy potężnym gangsterem, pojeździmy trochę go kartami, czy pościgamy się na rolkach. Zapnijcie pasy, bo już bez dalszego przedłużania lecimy do pierwszej gry. Wszyscy święci palują w niebie. A zacznijmy od sieciowego RPG akcji, jakim jest Lost Ark, czyli gra, w której by rozpocząć zabawę musimy wybrać jedną z 18 dostępnych klas, które nierzadko pokazują oryginalne podejście do klasyki, a dodatkowo gracze mogą modyfikować umiejętności swoich postaci. Poza tradycyjnym wybijaniem hord przeciwników, na gracza też czeka masa atrakcji PvP, np. walka na arenach z innymi graczami. Koniecznie sprawdź, czy dasz radę ich pokonać. Z ciężkiej walki przejdźmy do czegoś lżejszego, czyli do Roller Champions, gry, w której bierzemy udział w wyścigach na rolkach. Podstawą rozgrywki są wcześniej wspomniane wyścigi odbywające się na specjalnie przygotowanych torach, w których udział biorą 2-3 osobowe teamy. Zabawa polega na tym, by zaliczyć jak największą ilość okrążeń, trzymając w ręku piłkę, którą gracze mogą między sobą podawać. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by pomiędzy uczestnikami wywiązała się przepychanka. Niejedna przepychanka wywiąże się pewnie też pomiędzy wampirami w grze Vampire The Masquerade Blood Hunt, należącej do podgatunku Battle Royale, gdzie wcielamy się w wampir walczący ze sobą za pomocą tradycyjnego uzbrojenia i różnych mocy, do których zaliczają się m.in. teleportowanie czy tworzenie oślepiającego światła. Wampiry poza normalnym poruszaniem potrafią również m.in. skakać na dalekie odległości czy wspinać się po wysokich i stromych ścianach. Na mapach znajdują się także NPC-ty, które możemy atakować i wysysać z nich krew, by zregenerować zdrowie i rozbudować nasze umiejętności. Rozwijać umiejętności będziemy mogli też w grze The Hunsa Magic, która jest przygodową grą logiczno-zręcznościową obserwowaną z perspektywy pierwszej osoby, w której przejmujemy kontrolę nad magiem posiadającym umiejętność sterowania golemem. Synergia między magiem a naszymi golemami jest kluczem do rozwiązania zagadek, co umożliwia nam postęp w grze. Mało magii, to mam coś, co Wam się spodoba. Shadow Barrel, czyli gra, gdzie wcielamy się w złodzieja, który dzięki swoim magicznym zdolnościom przeobrażania się w cień może tworzyć sobie niesamowitą ścieżkę, przy pomocy której będziemy mogli ostrożnie unikać strażników lub się z nimi rozprawić, a naszym zadaniem jest kradzież obrazów naszego brata i pomszczenie go. A kiedy już go pomścimy, będziemy mogli zabrać się za walkę z hordami krwiożerczych obcych w grze Alien Swarm, która została zaprojektowana z myślą o trybie kooperacyjnym dla 4 graczy. Zaczynając rozgrywkę wybieramy naszą postać z dostępnych 8 różnych modeli i 4 klas, a uzbrojenie, jakie znajdziemy w grze, to 40 różnego rodzaju broni. Całość akcji ukazana jest z kamery umieszczonej wysoko nad głowami naszej postaci. Co Wy na to, żeby pobić się na przykład Velmą ze Scooby-Doo? Multiversus nam to umożliwi, bo jest to nastawiona na starcia wieloosobowe bijatyka. Gra polega na toczeniu walk na śmierć i życie na zróżnicowanych dużych arenach wypełnionych różnego rodzaju platformami oraz obiektami, które urozmaicają starcie. Gracze mają do dyspozycji pokaźną galerię postaci, w której znajdziemy m.in. Batmana, Supermana, Harley Quinn, Toma i Jerry'ego czy Królika Buggsa. Ciekawa gra, prawda? Jeśli lubicie strzelanki, to na pewno ta gra Wam się spodoba, a mówię tutaj o Destiny 2, która jest genialną strzelanką FPP z elementami MMO. Zabawę zaczynamy od kreowania postaci, a potem naszym zadaniem jest eksploracja mapy, wykonywanie ciekawych zadań fabularnych i misji pobocznych, a wszystko to jest okraszone kooperacją, bo to właśnie wtedy, kiedy bawimy się z innymi graczami, gra rozwija swoje skrzydła. Naszym głównym celem jest podniesienie poziomu naszej postaci oraz zdobycie jak najlepszego i egzotycznego ekwipunku. To była wielka produkcja od wielkiego studia, a co powiecie na mały, ciekawy studencki projekt, którym jest mała gra walki typu roguelike o nazwie Lines of Albion. My jako gracze będziemy musieli sprawdzić swoje umiejętności i szybkość reakcji podczas walki, która obraca się zarówno wokół ataków wręcz, jak i tych na dystans. Oznacza to, że będziemy musieli stale wchodzić i wychodzić z walki oraz unikać ataków wrogów. Brzmi ciężko, prawda? I taka właśnie jest ta gra. Jeszcze ciekawiej zaczyna robić się, kiedy odblokujemy 2 dodatkowe umiejętności: strzały żywiołów i pułapki. Wieloosobowa strzelanka w stylu Battle Royale osadzona w realiach współczesnego konfliktu zbrojnego. Crow oferuje wciągającą zabawę odbywającą się na dużej, zmniejszającej się w miarę upływu czasu mapie, którą możemy swobodnie eksplorować, zdobywając nowy sprzęt i znajdując pojazdy służące do przemieszczania się, jak i walki. Brzmi ciekawie, prawda? Mam coś jeszcze dla łowców nagród. Twórcy przygotowali szereg misji dziennych i tygodniowych, za które dostajemy specjalne nagrody.
Pora przejąć kontrolę nad Nowym Jorkiem, kawałek po kawałku, rywalizując przy tym z innymi graczami. Wszystko po to, by stać się królem miasta i stać się gigantycznym holostatua. No przynajmniej do czasu pojawienia się kolejnego chętnego do zajęcia tego miejsca. Gangstar New York to niesamowicie wciągająca gra akcji, która przepełniona jest rywalizacją, chaosem i współpracą. Grać możemy solo oraz z innymi graczami, biorąc udział w 10-osobowych wydarzeniach i misjach, ale też nie zabraknie tam trybu PvP. Go-karty w roli głównej i to w zręcznościowej grze akcji to przepis na naprawdę bardzo fajną i wciągającą grę, jaką jest Kart Rider Drift, która przeznaczona jest do zabawy w pojedynkę, jak i w trybie multiplayer. Zaciekawiło Was to? To posłuchajcie dalej. Gracz zasiada za kierownicą go-kartów, wcielając się w różne zabawne postacie, stając przy tym do walki w niesamowitych wyścigach. Model jazdy jest tutaj typowo zręcznościowy, z położonym mocnym naciskiem na drift, bo to właśnie dzięki niemu pokonujemy wszystkie zakręty na torze. Trzecioosobowa strzelanka, w której Ziemia jest atakowana przez przybywające z orbity niesłychanie groźne maszyny, a pośród ruin cywilizacji powstała partyzancka grupa odpierająca ataki najeźdźców. ARC Riders to gra opierająca się na kooperacji w otwartym świecie. My jako gracze za pomocą broni, gadżetów, a nawet elementów środowiska musimy pokonać hordy wrogów, jak i stawić czoła bossom. Pierwszoosobowa strzelanka typu MOBA, w której wybieramy jednego z bohaterów z wyjątkowymi umiejętnościami, a następnie naszym zadaniem jest podbicie i przejęcie bazy przeciwnika. W Overprime doświadczymy dynamicznej akcji i strategicznej głębi płynącej z połączenia między bohaterami a przedmiotami w grze. Zapowiada się ciekawie, prawda? A to nie wszystko, bo my gracze możemy ulepszać wyjątkowe umiejętności swojego bohatera, aby zwiększyć jego skuteczność. A teraz rozpocznijmy przygodę jako ninja, którego zadaniem jest walka i pokonanie kolejnych nadciągających wrogów przy użyciu katany i innych broni, a wszystko po to, by zwiększyć swoje dochody. Tap Ninja Indie Game to platformowa gra 2D, w której poza walką naszym celem jest rozbudowanie naszej wioski, kupowanie ulepszeń badawczych czy uczenie się spektakularnych kombosów. Gra przenosi nas do wszystkim dobrze znanego uniwersum Halo, gdzie w ramach darmowej wersji otrzymujemy dwa ciekawe tryby rozgrywki multi. Pierwszym jest tryb Arena, bazujący na stylu aren shooterów, gdzie 4-osobowe drużyny rywalizują ze sobą. Drugim, pełnym szaleństwa i chaosu, jest tryb Big Arena Battle, gdzie w rozgrywce bierze udział maksymalnie aż 24 graczy, którzy walczą ze sobą na przyjaznym dla pojazdów otwartym terenie, a to wszystko jest mocno urozmaicone różnymi taktycznymi update'ami zmieniającymi rozgrywkę i spadającą z nieba bronią. Platformówka 2D, w której przemierzamy ośnieżone góry, lasy czy wioski, walcząc z przeróżnymi wrogami, wykorzystując naszą umiejętność, jaką jest spowalnianie czasu, która pozwala nam namierzyć cel, by uderzyć z pełną siłą. Gra nawet po naszej śmierci nie traci tempa, bo praktycznie od razu odradzamy się na początku, co daje nam nieskończoną liczbę prób pokonania wyzwania. Gra niesamowicie szybka, naładowana akcją, w której łapiemy za broń i stajemy do walki z wrogami. Brain Bread 2 to FPS z elementami RPG, co oznacza, że pokonując przeciwnika awansujemy i stajemy się coraz silniejszy. W tej grze nie ma miejsca na litość, strzelamy bez ostrzeżenia do wszystkiego, co się rusza. W grze znajdziemy m.in. 5 unikalnych trybów czy ponad 20 różnych broni. Gra, o której sami twórcy mówią, że jest to nudny tytuł o zombie bez żadnej fabuły. I po części to prawda, gra nie posiada żadnej fabuły, ale na pewno nie jest nudna. Trafiamy do postapokaliptycznej rzeczywistości, gdzie świat jest opanowany przez zombie, a naszym zadaniem jest wyeliminowanie ich. Gra nie należy do najprostszych, jeśli nie będziemy wystarczająco celni, szybko może zabraknąć nam amunicji, zmuszając nas do walki wręcz, co może narazić nas na utratę zdrowia, a jest to dość poważny problem, bo w grze nie znajdziemy żadnych apteczek. Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak to jest zostać bohaterem filmu akcji, aby znaleźć się w epicentrum akcji, wyrzucić broń z ręki przeciwnika, odbijać kulę swoją wierną kataną? Nie musicie dłużej szukać. Spine to filmowa gra akcji, gdzie strzelanie jest na porządku dziennym. Dzięki niej zostajemy bohaterem filmu akcji, łapiemy za broń i przygotowujemy się do walki. W grze znajdziemy duży arsenał umiejętności i nadprzyrodzonych mocy, których używamy w walce. To wszystkie 20 gier, jakie przygotowałem, koniecznie dajcie znać, w które zagracie, które Wam się podobały, a ja jestem Banach, tu jest mój Instagram, mój TikTok, no i widzimy się w kolejnych odcinkach, recenzjach, topkach i innych filmach na moim kanale Banach. Do zobaczenia, cześć! Co tu brzmi od snu za kilka stóp, my nasyć.